Witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition. Dzisiaj mam dla Was, mam okno otwarte, dlatego może być trochę dziwnie. Za oknem mogę słychać latające traktory. Mam dzisiaj dla Was grę Shadow of Rome. Shadow of Rome to gra, która troszkę została zapomniana. Nie rozumiem za bardzo dlaczego, bo w dobie tych wszystkich hiciorów na PlayStation 2 Shadow of Rome też wybija się ponad przeciętność i jest naprawdę skrojoną, całkiem fajną grą. Słuchajcie, Shadow of Rome, jak sama nazwa wskazuje, dzieje się w starożytnym Rzymie. Fabuła obraca się wokół zabójstwa Cezara. Głównym bohaterem jest Agrypa, rzymski centurion, który wskutek różnych takich afer, takich różnych knowań zostaje wciągnięty w zabójstwo Cezara, właściwie jego ojciec zostaje wciągnięty w zabójstwo Cezara, a Agrypa postanawia zostać gladiatorem, aby, no nie będę Wam mówił dokładnie całej fabuły, w każdym razie zostaje gladiatorem. I jest to jakby pierwsza część gry, ponieważ gra dzieli się na dwa główne etapy. W drugim etapie, czy też w drugiej części tych gry sterujemy bratankiem Juliusza Cezara, Oktawianem, który potem został Cezarem. W każdym razie, słuchajcie, gra dzieje się w bardzo ciekawym okresie historycznym, kiedy po śmierci Juliusza Cezara, który zostawił Rzym, bardzo rozległy, bardzo silne państwo, no, zaczyna każdy mieć chrapkę na tą schedę po Cezarze. Oczywiście tutaj odnośnie prawdy historycznej tak naprawdę nie ma tego za wiele, bardziej są tutaj nagięte są te fakty historyczne żeby je dostosować do fabuły gry, i Cezarem zostaje Marek Antoniusz, co nie jest za bardzo historycznie prawdą. W każdym razie gra, cała fabuła polega na tym, że Agrypą walczymy na arenie, aby uwolnić ojca, natomiast Oktawianem są to misje typu stealth, czyli misje typowo skradankowe, gdzie staramy się rozwikłać spisek, który stoi za morderstwem Juliusza Cezara. Jeżeli interesuje Was ten temat, ja ogólnie jestem wielkim fanem starożytnego Rzymu i wszystkie filmy, gry staram się właśnie kończyć o tym Rzymie, począwszy od Starenkiego, jeszcze spod DOS-a, takiej gry Centurion, poprzez kolejne tytuły, ale większość tych gier, muszę przyznać, większość gier, które dzieją się w starożytnym Rzymie, to są strategie. One nie pokazują Rzymu od tej strony takiej właśnie tych afer, spisków, knowań. To, co mnie najbardziej interesuje. I świetny serial Rzym, polecam każdemu, 2 sezony wyszły, jak i kolejny świetny serial Spartacus. Właśnie są dokładnie takim serialem, jaki chciałem oglądać o starożytnym Rzymie. Słuchajcie, gdy pierwszy raz odpaliłem tą grę, znaczy ogólnie byłem napalony na gry o starożytnym Rzymie, ale nie spodziewałem się jakiegoś szału. Ale jakie było moje zaskoczenie, gdy ta gra, jej krwistość, no myślę, że jest w większym stopniu, gra jest bardziej krwawa niż wiele innych tytułów, które są uważane za bardzo brutalne. Gra jest niesamowicie brutalna, muszę przyznać, i część gry, gdy walczymy Agrypą na arenie Koloseum jako gladiator, jest naprawdę masakrycznie krwista. Główny bohater oczywiście może używać broni obuchowej i broni siecznej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że broń obuchowa może wrogom łamać ręce, natomiast broń sieczna może te ręce odciąć. Podobny patent wiele lat później zastosowano w Dead Island. Polska firma Techland zastosowała, gdzie też zombiakom mogliśmy bronią obuchową łamać ręce, natomiast bronią sieczną mogliśmy te ręce odcinać. Ale wydaje mi się, że autorzy właśnie wzorowali się na tym z Shadow of Rome. Słuchajcie, naprawdę niesamowicie krwawa akcja na arenie, gdzie oprócz obcinania rąk mamy broń, gdzie możemy na przykład rozkwasić głowę wrogowi. Każda z tych akcji ma swoją nazwę, na przykład Juicy Tomato to jest kiedy rozkwasimy taką, nie wiem jak to się nazywa, taka kula na łańcuchu, rozwalimy głowę i ona pęka w fontannie krwi. Jest to też jedna z niewielu gier, naprawdę niewielu gier, gdzie możemy wroga przeciąć w pół w poziomie, to znaczy odciąć jego tułów od nóg. Nazywa się to w tym wypadku Red Volcano. I tych akcji, słuchajcie, które dzieją się na arenie jest naprawdę sporo i każda z nich jest
no muszę przyznać, że mocno krwawa. Bardzo mi to przypadło do gustu i autorzy też postarali się zróżnicować te wszystkie kolejne misje i nie tylko, że walczymy na arenie, tylko dodali różne takie, na każdej arenie trzeba troszkę używać innej taktyki i inny jest cel. W jednej będziemy mieć team battle, będziemy mieli uwalnianie zakładników, zdarzy się nam też walczyć ze zwierzętami, z tygrysami, pojawią się też słonie, także dużo tych elementów faktycznie autorzy widać, że napracowali się, żeby jak najbardziej zróżnicować tą rozgrywkę i żeby ona nie nużyła. I faktycznie no, rozgrywka nie nuży, bo kolejne etapy walk na arenie są naprawdę ciekawie zrealizowane. Oprócz tego oczywiście będziemy mieli walki z bossami. Bossowie nie są może jacyś specjalnie trudni jakoś wymyślnie, ale muszę przyznać, że całkiem fajnie się wpisują w ten rzymski klimat. Tak jak powiedziałem, oprócz Agrypy będziemy sterować Oktawianem i tutaj gra zmienia całkowicie swoją ideę, zmienia całkowicie swój gameplay. O ile Agrypa jest byłym centurionem, aktualnie gladiatorem, więc potrafi walczyć, o tyle Oktawian raczej nie potrafi walczyć i jeden cios kogokolwiek zabija go na miejscu. Oktawian musi używać musi się skradać, aby przechodzić kolejne misje. I tutaj gra zmienia się całkowicie z gry napakowanej akcją w skradankę. Oktawian może przebierać się w ubiory pokonanych wrogów, może ich ogłuszać wazami, różnymi rzeczami, jakimiś walnąć w głowę jakimś właśnie wazą albo czymś. Mogą się też wrogowie poślizgnąć na miodzie bądź na skórce od banana i też wtedy tracą przytomność. Fajne jest to, że zostało tutaj to zawarte, że główny bohater może się przebierać i wtedy jest rzadziej rozpoznawany. Nie mogę powiedzieć, że jest w ogóle nierozpoznawalny. W pewnym czasie go wszyscy rozpoznają, ale przez pewien czas jest bezpieczny. Można przenosić ciała pokonanych wrogów. No naprawdę w tej grze, to są jakby dwie gry w jednej. Wiele osób, wiele recenzentów, którzy recenzowali tą grę, mówili, że te misje z Oktawianem jakby wyhamowują tą akcję. Mi się to bardzo podobało, bo jakby gra była non-stop napakowana akcją jak ta część z gladiatorami, to gra by stała się po prostu po pewnym czasie nudna i nużąca. Natomiast tutaj jest takie jakby troszkę pokazanie Rzymu z innej strony, nie od tej strony brutalnej walk, ale Rzymu takiego właśnie pełnego spisków, jakichś knowań, jakichś takich gierek pomiędzy senatorami. To jest właśnie tutaj oddane. Pojawia się dużo, nie mogę powiedzieć, że wszystkie, ale bardzo dużo znanych historycznie postaci, między innymi Cycero, jak i wiele innych. Właściwie każda postać, która występuje w grze, ma odniesienie gdzieś w historii. Niemniej jednak często ich działania nie są zgodne z historycznymi jakimiś działaniami. Troszkę w podobny sposób jest realizowany Assassin's Creed, gdzie postacie historyczne się pojawiają, ale nie zawsze ich tło historyczne jest odpowiednie, znaczy one nie pojawiają się odpowiednio dla swojego tła historycznego i podobnie jest tutaj. Niemniej jednak muszę przyznać, że gra stara się w pewien sposób przekazać jakąś wiedzę graczom i myślę, że to jest też fajne. Na osobną tutaj wspomnienie zasługuje grafika. Grafika na PlayStation 2 no nie jest jakoś super dobra. Gra jest z 2004 roku, także już ma 10 lat. Nie mogę powiedzieć, że grafika powala, ale jest dobra. Muszę przyznać, że Rzym jest oddany bardzo fajnie, arena jest oddana bardzo fajnie. Wszystkie akcje, które tworzymy na arenie, są naprawdę fajnie zanimowane i wiele takich elementów, które znalazły się w grze, czy też widzieliście w filmach, takich tak zwanych filmach z kina sandałowego, czyli kinach o właśnie starożytnym Rzymie, jak taki Spartacus tam z lat 70. czy z którejś. No, starano się oczywiście tutaj przenieść te akcje, żeby też je można było odzwierciedlić w grze i to się zdecydowanie, muszę przyznać, że udało. Tak jak mówię, podoba mi się to, że mamy dwie gry w jednej. Z jednej strony mamy ten brutalny Rzym, z drugiej taki Rzym pełen knowań, spisków, całkowicie dwa różne gameplaye. Warto wspomnieć, że autorzy też, tak jak mówiłem, żeby nie znudzić graczy, dodali też pewne smaczki. Między innymi będą też wyścigi rydwanów. Wyścigi rydwanów, jeżeli ktoś oglądał taki film Ben-Hur, tam jest taka słynna scena, może nie z wyścigu rydwanów, ale z pościgu rydwanów, gdzie jadąc
rydwanami koszą drzewa, no to tutaj poczujecie się właśnie tak jak w Ben Hurze. Co prawda kosić drzew nie będziecie, ale też będzie walka z innymi uczestnikami wyścigu, także muszę przyznać, że też to fajnie wypadło. Na osobne wspomnienie zasługują cutscenki, które są wykonane całkiem nieźle. Oczywiście muszę przyznać, że postacie są bardzo takie zbudowane z takich wielkich bloków, ale wpisują się w ten klimat tego starożytnego Rzymu i nie rażą tak bardzo. Niemniej jednak wypada to całkiem fajnie i fabuła, muszę przyznać, jest całkiem niezła. Chociaż grę produkowało Capcom, nie pozbyto się takich różnych japońskich udziwnień. Na przykład generał rzymski Decius wygląda jak skrzyżowanie jakiegoś, nie wiem, Elvisa Presleya z jakimś po prostu hardkorowym koksem. No wygląda to dosyć dziwnie, niektóry design postaci, ale w większości wypadków trzeba przyznać, że są nieźle te postacie zaprojektowane. No chyba najbardziej mi ten Decius zapadł w pamięć, który wygląda po prostu dziwnie. Gdzieś tam jeszcze między wierszami pojawia się zemsta Kleopatry, to też jest ciekawe, ale właściwie jest ona tylko dostępna dla osób, które interesują się historią. Nie jest to nachalne, ale gdzieś tam, jeżeli ktoś interesuje się tym, gdzieś tam się to w grze pojawia i też zostało to fajnie pokazane. Słuchajcie, czy grać? Powiem Wam szczerze, że Shadow of Rome bardzo pozytywnie mnie zaskoczył swoją złożonością rozgrywki. Bitwy są naprawdę ciekawe, szczególnie te na arenie naprawdę są ciekawie zrealizowane i właściwie za każdym razem obcinanie rąk, przecinanie na pół cieszy tak samo jak za pierwszym razem. Cały czas to się podoba, cały czas to bawi i wierzcie mi, że adrenalina, którą czuć w momencie walki na arenie, jest wcale nie mniejsza niż chyba odczuwali prawdziwi gladiatorzy. Zdecydowanie mogę polecić Wam tą grę. Działa ona rewelacyjnie na emulatorze PCSX2. Gameplay zgrywałem w pełnym HD, także wszystkie gameplay, które widzicie, są w pełnym HD. Wygląda to naprawdę dobrze, gra się nie wiesza, nie ma błędów graficznych, nie ma bugów, można spokojnie przejść od początku do końca calusieńką grę korzystając z emulatora. Zdecydowanie tu polecam, warty zapoznania, zwłaszcza, że takich gier o starożytnym Rzymie dziejących się nie z pozycji jakiegoś wodza i gier typowo strategicznych, tylko takich przygodowo akcji, no nie ma tego za dużo. Mam nadzieję, że kiedyś wyjdzie Assassin's Creed, który będzie dział się w starożytnym Rzymie, to by było coś. Niemniej jednak gra warta sprawdzenia i warta polecenia. Bardzo fajnie zrealizowane walki, bardzo fajnie zrealizowane poziomy skradankowe, na które wiele osób złorzeczy, ale mnie się, ja muszę przyznać, że się podobały, bo trzeba kombinować, żeby przejść i to jest chyba fajne. Słuchajcie, zdecydowanie polecam Wam jedna z niewielu gier o starożytnym Rzymie, gdzie sterujemy jednostkami zamiast całymi armiami żołnierzy i zdecydowanie jest to gra, którą zapamiętałem i którą zapamiętam chyba do końca życia, bo naprawdę grało mi się w to bardzo fajnie. To tyle odnośnie Shadow of Rome. Zapraszam Was do starożytnego Rzymu, bo warto tą grę znać. Pozdrawiam Was energii, trzymajcie się, do następnego. Cześć. No.